Był tu ostatnio na bank, nie przypadkiem. Brzydki, kto to? Taki lekarz ode mnie ze szpitala. Muszę wiedzieć, po co i do kogo tu przyłazi. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuje, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Trzymają ją na oddziale zamkniętym, to musi być jakaś niezła psychopatka. No, czego się spodziewałaś? W końcu jesteś w szpitalu jakim? Psychiatrycznym. Fajnie, miło, że przypominasz. No nie bądź taka przewrażliwiona. Ty nie bądź taką pindą, wiesz? Dobra, zostań babką. Kto cię wychował, co? Ja nie zarabiam teraz, no. Muszę skądś mieć jakieś fundusze. A więc tak. Mamy na oddziale takiego pielęgniarza, który powiedział, że jak tej babce się pogarsza, to ją tutaj przywożą, a tak normalnie to mieszka w jakimś luksusowym domu opieki. No ale musi być jakiś sposób, żeby z nią pogadać. No ale jaki? Ona nawet na spacery nie wychodzi. Ty, a tego pielęgniarza nie możesz z niego więcej wyciągnąć? Mówił jeszcze, że ten facet od ciebie ze szpitala za wszystko płaci. Krzysiek? Nie wiem, po co ci to w ogóle wszystko wiedzieć? Bo wiedza się przydaje w życiu. No ale taka to chyba niekoniecznie, co? Iska, masz się dowiedzieć, kim jest ta babka. Wpadnę jeszcze. Pa. Zwariowała jakaś wariatka normalnie. Mogłaby tu przyjść, posiedzieć sobie w tym szpitalu. Wiesz. Cześć. Cześć. Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. A, to co, idziemy? Tak. Sorry, to moja wina. Nie, no spoko, nic się nie stało. A nie oblałam cię czy coś? Nie. O, są i moi ulubieńcy. Jacy piękni. Czym żeśmy sobie zasłużyli na taki awans społeczny? A, po prostu jestem dzisiaj w łaskawym nastroju. Piotruś. Siema, łapiduchy, jak tam, co tam? A, Daga jest na dragach. No w końcu na dragach. Kto jest na dragach? Nikt. Nie. No gdzie? Nikt chyba nie chce, żebym robiła losowo badanie moczu. Nikt. Porywam cię na SOR. Za mało ludzi. Pani doktor? Tak? A wybraliście już stażystę do tej operacji? Dowiecie się w swoim czasie. Czyli kiedy? A co ty jesteś taka pobudzona? Pokaż oczy. Lepiej się zwijaj do roboty. Do roboty. Jak jakiś kapo. Stawska, musisz popracować nad komplementami. And the winner goes to... Nie uduście się. Ciebie też interesuje anestezologia? A ja zastępuję Martę tylko. Rozchorowała się? Nie, jakieś sprawy rodzinne czy coś. A, no dobra. Gotowy na obchód? Jak nikt nigdy, król złoty. No i pięknie.
I proszę uciąć. I gotowe. Proszę, chciałam zapytać, czy moglibyśmy dostarczyć... Cholera. Przepraszam. Co mu jest? Dobre pytanie. Źrenice reaktywne. Wygląda na to, że zemdlał. Chłop stracił przytomność. Choruje na coś? Nie wiem, dopiero się poznaliśmy. To dlaczego go pani do nas przywiozła? Już zbolał go brzuch. Myśleliśmy, że to kolka, ale zaczął wymiotować. A co robił, kiedy rozbolał go brzuch? Jedliście coś, piliście? To ważne. Byliśmy w łóżku. A ile czasu minęło, odkąd rozbolał go brzuch? Niedużo, jak zaczął puszczać pawiak jak w egzorcyście, to pomogłam mu się ubrać i zaciągnęłam do auta. Ale klapki stylowe. No, już wiązać butów dorosłemu mężczyźnie nie miałam zamiaru. Brzuch bolesny w lewym górnym kwadracie. Śledziona? Dokładnie. Łukasz, zrobisz pełen panel badań. USG jamy brzusznej, RTG, metamizol, tramadol i raportować. A ja? A panią poproszę, żeby pani poszła do poczekalni. Będziemy panią informować na bieżąco. Ile to potrwa? Tego jeszcze nie wiemy. Nie bardzo wiem, jak miałabym się przydać. Nie znam nawet jego nazwiska. No taki ciach. O. Internet? Ładowałam mu się w kolejkę w bistro. Postawił mi kawę. Zaczęliśmy rozmawiać. Z jednej zrobiły się 3 i tak od słowa do słowa. O, w każdym razie jak mamy już portfel, to może poproszę panią o wypełnienie dokumentów do przyjęcia, dobrze? Dziękujemy. Ludzie wybudzają się ze śpiączki mózgowej. Dziewczyna leży tu 2 tygodnie i nie widać poprawy. Miała poważny uraz głowy. Stan takich pacjentów rzadko się poprawia. W pewnym momencie już można tylko zadbać o jej wygodę. Chodzi o to, że potrzebujemy łóżek. Chodzi o to, że potrzebujemy łóżek dla ludzi, którym możemy pomóc. Myślałeś już o swojej specjalizacji? Bo wiesz, podoba mi się to, że nie jesteś skupiony tylko na tym, żeby ich kroić. Może powinieneś zastanowić się nad anestezjologą. Nie wiem, ta operacja na otwartym sercu, strasznie chciałbym asystować. Jako anestezjolog uczestniczysz we wszystkich operacjach. No, ale tylko bym obserwował. Dobry anestezjolog robi znacznie więcej. Ty, słuchaj, może postawię ci kawę i pogadamy. Ale nie chciałbym panu zabierać czasu. Nonsens, nie znam tu jeszcze nikogo, więc wyświadczysz mi przysługę. A tak w ogóle to Rafał jestem. Piotrek, no to tutaj jest automat. Wiesz co, nie chciałbym cię otruć, bo w CV licho by to wyglądało. Chodźmy do baru. A znasz to powiedzenie? Jak trwoga to do anestezjologa? Co to jest? Nie wiem. Może poszerzone pętle jelitowe? Nie no, bez rentgena ni chuchu. Asia, gdzie ja jestem? Jest pan na izbie przyjęć, na sorze. Zemdlał pan z bólu. No to po męsku. Nie takie rzeczy widzieliśmy. Próbujemy ustalić, co panu dolega. A ta dziewczyna, co mnie przywiozła, gdzie ona jest? W poczekalni. Dobrze, a proszę powiedzieć, ten ból to zaczął się podczas stosunku? No to moje poczucie obciachu wewnętrznego osiągnęło metafizyczny poziom. Może się powtórzę, ale nie takie rzeczy widzieliśmy, naprawdę. A długo mnie tu będziecie trzymać? Ja muszę z nią pogadać.
Nie ma takiej mowy, pan się nie może ruszać. A co mi jest? Tego jeszcze nie wiemy. To może ja z nią pogadam. Powiem, żeby zaczekała, okej? Niech się pan nie obrazi, ale myślę lepiej, żeby koleżanka z nią pogadała. No, coś w tym jest. Dobrze, ale to musi pan mi obiecać, że pan da się grzecznie zaprowadzić na rentgen. Tak? Stoi. Musimy pana posadzić. Żeby zdjęcie miało w ogóle jakikolwiek sens, grawitacja musi zacząć działać na jelita. Niech będzie. Nie bardzo wiem, jak się zachować. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. Ja rozumiem. Pani co, jak skończymy diagnostykę, to będzie pani mogła się z nim zobaczyć. Proszę, to ja może pomogę. Gdybym wiedziała, że tak to się skończy, to bym wypiła kawę w domu. Ale to nie pani wina. No nie wie pani, co mu jest? Jeszcze nie. Niech pani zostanie jeszcze chwilę. Jemu bardzo zależało, żeby z panią porozmawiać. No dobrze. Nigdy wcześniej coś takiego mi się nie zdarzyło. Czyli jednak pani zostanie? Tak. No tak. To zadowolony jesteś z tego stażu? Tak, tak. Wprawdzie mam już jedną dziewczynę na anestezjologii, ale gdybyś był zainteresowany, to No dziękuję, rozważę to. dyplomata. A ta Marta, którą dzisiaj zastępujesz, myślisz, żebyście się dogadali, gdybym was wziął oboje do siebie? No, Marta jest w porządku. Podobno wcześniej pracowała tu jako pielęgniarka. Tak. Potem urodziła dziecko, skończyła studia. Ma dziecko. Ale co, sama wychowuje? Nie wiem, naprawdę mało ją znam. Zapomniałem, że miałem pójść do dyrektora po obchodzie. Jasne. Pomyśl o swojej specjalizacji. Jak poszło? Została. Dziwnie trochę, nie? Ledwo co się poznali, a facet już ląduje w szpitalu. Musiała mu zaimponować, skoro tak mu zależy, żeby z nią pogadać. Po jednym razie? Skąd wiesz, może ona w łóżku wyczynia cuda? No nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy sposób zaczynania czegokolwiek. No chyba, że na terapię antybiotykową na choroby weneryczne. Nie wiedziałem, że jesteś taka. Jaka? Dobra, lepiej nie. Po prostu mi się wydaje, że ona jest bardziej zakłopotana niż zakochana. Niektóre związki mają krótką datę przydatności do spożycia. No, to czyli tak jak twoje, żyją krócej niż muszka owocówka. No, ale jakie mają piękne życie. Nic tu nie ma, wracamy na salę. Panie Maćku, wygląda na to, że przyczyną bólu jest niedrożność jelit. Zobacz. Wykluczyliśmy nadciśnienie, wyniki badań też są w porządku. Śledziona nie jest powiększona. Czyli co to znaczy? To znaczy, że po przyjęciu większej ilości płynów i leków rozkurczowych wszystko powinno wrócić do normy. Aha, czyli że mogę wyjść. Zrobimy panu jeszcze tomografię. Chcemy też pana poobserwować. Przeniesiemy pana na chirurgię ogólną. Jeżeli leki zadziałają, to jutro pana wypiszemy. Nie, ja nie mam na to czasu. A dokąd się pan tak śpieszy? Chodzi o panią Asię.
Dobra, kupisz jej kwiaty, postawisz fajną kolację i zapomnij o tym poranku. Człowieku, pół roku za nią stałem w kolejce. I dzisiaj mi się wreszcie udało zagadać, jak zwinęła mi kawę w kolejce. Panie Maćku, nie rekomenduję wyjścia ze szpitala, ale rozmawiać z gośćmi niezabranym. To ja ją przyprowadzę. Miej na niego oko, bo zrobię coś głupiego. Oczywiście. Mówiłem ci, że spoko? Panie doktorze, nie potrzebuje pan pomocnej dłoni przy tym zabiegu? A mam cię dziś na bloku? Nie, ale to nic straconego. To tylko wyrostek robaczkowy. A wie pan, ja czytałam, że potrzeba 10 000 godzin praktyki, żeby opanować jakąś czynność. 10 000 godzin praktyki. To bardzo dużo wyrostków robaczkowych. Jest parę bardziej interesujących organów. Na przykład serce. Wie pan, kto będzie asystował temu mistrzowi kardiochirurgii, który ma do nas przyjechać? Nie, jeszcze nie podjęliśmy decyzji. No to gdyby mi pan pozwolił dzisiaj poasystować przy tym wyrostku, to zobaczy pan, dlaczego to mnie powinniście wybrać. Dzisiaj pracuję z Kamilem. To co? Powiem mu, że jest potrzebny na ojomie. Następnym razem, jak doktor Konarska przypisze cię na chirurgię, to z przyjemnością pozwolę ci usuwać wszystkie wyrostki robaczkowe świata. A nie może pan zrobić wyjątku? Nie, nie robię go dla nikogo. Co? Jasne. Strasznie nerwany gość. Zakochał się. Daj spokój. Powzdychał do niej chwilę, pogadał z nią na kawie i nagle nie potrafi spędzić bez niej jednego dnia. Nie wiem, nie odniosę się. Raz w życiu się zakochałem w Kasi z przedszkola, ale wybrała Ryśka, bo miał fajniejszy rowerek. Rowerek, mówisz? No dobra, żal mi go trochę, ale nie kupuję tego serio. A nie miałaś tak nigdy? Że zaczęłaś z kimś gadać i pomyślałaś, kurde, wszystko działa. Zaraz potem trzeźwiałam. Myślałem, że kto jak kto, ale ty wierzysz w te bajeczki. Książę, księżniczka, a jak śpiewasz, to zwierzątka sprzątają ci chatę. No, chyba mnie z kimś pomyliłeś. No, serio. Dobra, chodźmy stąd, bo czuję się jak podglądacz jakiś. Konarska kazała go pilnować. No nie wyglądałem, jakby gdziekolwiek mnie się ruszyć. Poza tym, jak czegoś nie zjem, padnę, Daga mnie w swojej nadgorliwości pokroi. To co? Kanapeczka? No, No, no. To kanapeczka. chodź, ja stawiam. Dzień dobry, Dagmara Stawska przy telefonie. Chciałam rozmawiać z moją siostrą. Poczekam. Iska, dowiedziałaś się czegoś więcej? Czekaj, co? W windzie jestem, przerywa mi. Co? Bo potrzebuję tych informacji i to na wczoraj. No. Dobra, będę wieczorem, a ty rób, co masz robić. Pa. Odwiedzał ją ktoś w ogóle ostatnio? No, jakiś facet bywał u niej. Nawet się oświadczał. Tylko wygląda na to, że się poddał jakiś tydzień temu. Poddał się. To prawdziwa miłość, widzę. Młody jest, a dla niej to już raczej nie ma nadziei. Na chwilę nie stwierdziliśmy jeszcze śmierci pnia. Skąd wiadomo, że ona się nie obudzi za jakieś 20 lat, jeśli w ogóle. Jednak mógł chwilę poczekać. Ty byś czekał? Na pewno nie poddałbym się po tygodniu. No, widzisz. A na nią to się nawet rodzina wypięła. Dzwoniliśmy do jej ojca w Norwegii. Od lat nie ma z nią kontaktu i właściwie w zasadzie go to nie interesuje, nie obchodzi. Szkoda dziewczyny.
Do roboty. To jest. No i szanse na zaimponowanie Konarskiej umiejętnościami chirurgicznymi przeszły nam koło nosa. Trudno i tak pewnie Daga dostałaby tę operację. Chociażby po to, żeby przestała wszystkich wkurzać. To na to żadna operacja jej nie pomoże. A tego gdzie wywiało? Fuck. Mieliście zajmować się pacjentem. Pani doktor, byliśmy tylko po kanapie. Dokładnie. A w tym czasie pan mnie znalazł i poprosił o wypis. Co? Ale pan się nie może wypisać. Tak, to pani już mi mówiła, ale ja i tak wychodzę. Ma kto cię zawieźć do domu? Nie jadę do domu. Jadę po Asię. Ale co się pan tak uparł? Jutro też będzie dzień. Jutro to ona będzie mężatką. Co? Jutro bierze ślub. Powiedziała mi, zanim wyszła. Dostanę ten wypis czy nie, bo i tak wychodzę. Pani doktor, w sumie dziś i tak nie ma dużo osób. A pan i tak za nią pojedzie. Dziękujemy. Dziękujemy. A to nie samochód Piotrka? No nie wiem. Proszę. Dobra, Bez przesady potrafię wsiąść do samochodu. na pewno. Zabiliśmy go. Nie no, jeszcze nie, leć po noszę. Powinniśmy go już otworzyć, pani doktor. Nie możemy go kroić w ciemno. O, patrzcie tu. Krwawienie stętnicy aorty brzusznej. Jak mogliśmy tego nie zauważyć? To zdjęcie na RTG to musiał być stęczniak. Rzadki przypadek, a facet się wypisał przed tomografią. To nam się trafiło. Jak ślepej kurze. Bierzcie go na blok i szykujcie do operacji. Tylko szybko, bo nam się wykrwawi do odszednej. Dzięki. Jest. Daga to pęknie, jak się dowie, że asystowaliśmy. Cholera, ja sam przecież założyłem klips. Trzymaj porządnie ten sak. Strasznie dużo krwi. Poproszę nowy maczek. Podaj jedną jednostkę 0 RH-. Ale nie powinien krwawić. Nadal traci dużo krwi. Dajcie jeszcze jedną jednostkę. Okej. Cholera, nic nie widzę. Za dużo krwi. Poproszę gazet. Niemożliwe, żeby klips nie trzymał. Ciśnienie spada. Nadal nic. Chyba poszło jakieś naczynie. Chyba? O, okej. Mam cię. Stabilizuje się. Dobra, możecie zamykać. Wy sami? Wolałbym nie żałować swojej decyzji. Patrz im na ręce. Jasne. Poproszę szycie. Ja ci przytrzymam. Dzięki.
Cześć, Piotrek Szuma. Jestem lekarzem, przychodzę w sprawie Marzeny. Aha, co? Obudziła się? Nie, ale ona potrzebuje teraz kogoś bliskiego. Zaraz, skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam? No, twój adres był w jej karcie. Racja. No, ja nie bardzo wiem, co ja mogę, wiesz... Słuchaj, jeżeli jej stan w najbliższym czasie się nie poprawi, to trafi do hospicjum. Stary, ona w ogóle nie kontaktuje. Nie słyszę, nawet nie wie, że przychodziłem. No, tego akurat nigdy nie można być pewnym. A dlaczego w ogóle przestałeś przychodzić? Bo nie można czekać w nieskończoność, nie? Ale minęły dopiero 2 tygodnie. No, a sam powiedziałeś, że stan się nie poprawia. Michał? Zaraz przyjdę, nie spokój. Dobra, kumam. Co kumasz? Gówno nie wiesz. Na razie. To daj mi chociaż adres do jej ojca. A, i możecie wykreślić moje nazwisko z jej karty. Dzięki, Babinko. Dzięks. Teraz to mi gościa szkoda. Do panny nie dojechał, śledziony stracił. No dobra, ale myślisz, że to faktycznie by coś dało, gdyby z nią pogadał? Ona wychodzi za mąż jutro. On wyjdzie za parę dni ze szpitala, koniec pieśni. Teoretycznie tak. Wróciła pani? Byłam w tym pokoju, ale nie ma Maćka. On nie żyje? Jest trochę niekompletny, ale będzie zdrowy jak ryba, leży na pooperacyjnym. Także spokojnie, może pani bez wyrzutów sumienia wyjść za mąż. Powiedział wam. Zaraz po tym, jak wypisał się wbrew wskazaniom ze szpitala, żeby panią gonić. To nie tak, ja naprawdę musiałam wyjść. A wcześniej... Może pokażę po prostu pani, gdzie on leży. Muszę tylko... Mamo. Musiałam wyjść, bo nie miał kto odebrać mojego synka z przedszkola. No, a przyszły mąż? Wymyśliłam go. Proszę o ciszę, proszę. O ciszę. Bo ja tylko pokazać mogę? Jedną. Dziękuję. Oj, chyba nie zdążyłem. Może tak miało być? Może tak będzie dla niej lepiej. A wie pani, że jak ja na nią patrzę, to nie mogę się przestać śmiać. No nie wiem, czy to o to w tym chodzi. Ale ja wiem. Gdybym ja tylko dostał szansę, ja byłbym najszczęśliwszym facetem na świecie. Nie spodziewałem się, że jeszcze cię zobaczę. Ten chłopiec to jest Grześ, mój syn. Jego ojciec... Od kiedy mnie zostawił, nie potrafiłam się z nikim związać. Zaraz, to ty nie wychodzisz za mąż? Nie chciałam komplikacji. To miało być miłe przedpołudnie. No ale jednak jesteś. Posłuchaj. Odkąd cię zobaczyłem, to nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Nie skrzywdzę cię, obiecuję. Jeśli to zaproszenie na drugą randkę, to przyjmuję.
Ty, jaki miałem dzień? Masakra, naprawdę. Dla niektórych ludzi dół z wapnem to za mało. Zdecydowanie za mało. A co, pewnie ci tu nudno samej? No dobra. Patrz, co mamy. Proszę. Bank. Co cię interesuje? Trendy? Nie. Dobrze. To może plotki? Też nie? Jezu, jaka ty jesteś wymagająca. O, proszę, no w końcu jakiś porządny artykuł. Potęga pozytywnego myślenia. Słuchaj. Norman napisał we wstępie do pozytywnego myślenia, że w życiu zdarzają się ciężkie sytuacje, ale istnieje metoda, która pozwala je kontrolować. Proszę. Jaki mądry człowiek. Miło, że pani dba o siostrę. To jej naprawdę dobrze robisz. Pani tak często przychodzi. Robię co mogę, panie doktorze. Przepraszam. Iza, leż spokojnie. Cholera jasna. Lekarz! Lekarz! Co ty jej zrobiłeś? Lekarz! Lekarz! Iza, patrz na mnie. Spokojnie, Iza. Iza, Niech chyba stąd zabierze. Iza. Spokojnie, będzie dobrze. patrz na mnie i oddychaj. Iza. Ona cały czas ze mną chodziła. Spokojnie. Daga. Daga. Daga! Zadzwoń po karetkę. Iza, spokojnie, leż. Spokojnie, spokojnie. Patrz na mnie, Iza, patrz na mnie. Cholera jasna. Spokojnie, będzie dobrze. Wstań. Prawdopodobnie przebite płuco. Iska, będzie dobrze, tylko się trzymaj, bo inaczej sama cię zabiję. Daga, rozumiem, że to jest twoja siostra, ale my się nią zajmiemy. Będę asystować. Nie, Daga, nie ma mowy. Nie możesz operować swojej rodziny. W centrum handlowym był pożar. Wiedzą o nas rannych. Poparzenia 2. i 3. stopnia. Ma zaburzenia rytmu serca we wstrząsie. Co z Krystianem? Pan go zna? Trzeba powiadomić rodzinę jak najszybciej. Róbcie coś, zamiast stać i gadać. Coś było nie tak z wkłuciem dializacyjnym, tak? Przyszedłem do was dlatego, że macie tu najlepszą kuchnię i najlepsze laski w mieście. Bardzo śmieszne.